Szanowne żbiczki, drodzy widzowie, mości panowie, ostatnio wielkie zwycięstwa naszej Rzeczpospolitej w trakcie Wielkiej Wojny z Kozakami. W końcu jakieś zwycięstwa po serii sromotnych porażek, zdrad i buntów. Bohuna żeśmy usiekli ostatnio, wcześniej Tuchaj Bey został usieczony. Dzisiaj może przyjdzie pora na Bogdana Chmielnickiego we własnej osobie, gdyż ten buntownik, a nie hetman, zbliża się w kierunku Zbaraża, także może czeka nas kolejne oblężenie i epicka obrona. Kolejne dobre nowinki są takie, że nasz miłościwie panujący król Jan Kazimierz w końcu opuści swoje bagna gdzieś w okolicach przyszłego Czarnobyla i w końcu przestanie skradać się krzaczkami, jak to robił do tej pory, tylko główna armia koronna w końcu weźmie się do roboty. Rozpoczniemy oblężenie twierdzy w Malinie. To właściwie nawet nie jest twierdza, jakieś pomniejsze miasteczko, ale jest tu duży garnizon i to miasteczko nie utrzyma tego gigantycznego garnizonu przez dłuższy czas, tylko 4 tury w teorii mogą się bronić, także możemy rozpocząć oblężenie. Do stołpu właśnie ich zdepczemy i trzymaj na razie to oblężenie. Jeżeli nas zaatakują, no ta armia pięknie może się bronić. A jak nie, no to po prostu przez 4 tury ich zagłodzimy. Ta armia złożona z milicji miejskiej pod dowództwem Michała Karola Radziwiła, myślę, że będzie ścigała tą niewielką armię Iwana Sirka, który dzisiaj pod Czernichowem biega i potem może nawet tą armią złożoną z milicji rozpoczniemy długotrwałe oblężenie. Nie no, 6 tur Kijów, nawet będziemy mogli to oblegać. Mamy tego szpiega, bardzo dobrze, bo dzięki temu jednemu szpiegowi możemy rozejrzeć się po okolicy i zobaczyć, czy nie ma jakichś większych zgrupowań nieprzyjaciela. A tak naprawdę właśnie w okolicy mamy tylko garnizony miast, więc jeżeli będą chcieli przeprowadzić odsiecz tego miasteczka, no to będą musieli osuszyć pozostałe garnizony i możemy to wszystko rozbić w polu, albo cofną swoje główne siły pod Zbaraża. Król Jan Kazimierz od początku to zaplanował i dlatego tyle tur skradał się krzaczkami. Wszystko zgodnie z planem. Musimy też przerwać oblężenie Lwowa, ale zanim przerwiemy oblężenie Lwowa, musimy przeanalizować operację żytomierską z pierwszych tur naszej kampanii Rzeczpospolitą na Potop Total War. Memik na naszym Discordzie, jak zwykle Bawarian, użytkownik piękny Żbiczek dowozi, jeżeli chodzi o memy. Mamy piękną analizę, już niedługo ta grafika będzie w każdych podręcznikach od historii przedstawiający, jak dzielna armia koronna została zdradzona i odcięta na tym skrawku za mostem pomiędzy Żytomierzem, gdzie bunt chłopski przegnał nasze półpuste wojska rumuńskie, znaczy garnizony miejskie. Bunt chłopski, armia oponenta biegnąca oblegać Żytomierz, no i nasza armia utknęła w tym kotle, ale dzięki geniuszowi strategicznemu Jeremii Wiśniowieckiemu udało się powstrzymać. Piękna grafika, piękna analiza, już wkrótce we wszystkich podręcznikach od historii. A my tymczasem musimy przegnać faktycznie to kozackie chłopstwo i wyjaśnić im raz na zawsze, że Lwów to piękne tereny naszej pięknej Rzeczpospolitej. Także wykorzystamy... A, tu dostaliśmy garnizon w postaci mieszkańców. A tu jest jeden oddział lekkiej jazdy, czerń, strzelcy, młojowców. Myślę, że tutaj sobie poradzą. Tu jeszcze chyba mamy oddział husarii. Faktycznie, jak pisaliście w komentarzach, niektórzy generałowie mogą być w formie husarii, inni w formie rajtarów. Oczywiście preferujemy tą w formie husarii do uderzeń. Ale ma to też minusy, nie? No bo jak ci husarze szarżują, czasami tam niektórzy padają, wbrew pogłoskom husarzy też padają. No i generał tam faktycznie w takich szarżach może nie wrócić, ale na razie jest dobrze. Na razie wszystkie na oddziale świetnie sobie radzą. Rozbijmy tych kozaków, bo chyba za daleko się zagalapolowali. No, Tatarzy pod Warszawą stacjonują obecnie. Ale nic z tym nie zrobimy. Dobra, bitwa. Tak jest, mamy piękną naszą husarię. Dobrze to wygląda. Ej! Ej! Podoba mi się to, mości panowie. Bastion. Według analizy ekspertów, ten tutaj, rozumiesz, placyk w tym fortecznym murze z epoki Pike and Shotów to jest bastion. A tutaj te mury to są kurtyny, żeby przechodzić pomiędzy bastionami. I teraz wiemy. Ej, fajnie to wygląda. Przerobione mury w mediewalu. Nie no, szok. Tylko faktycznie pytanie, czy boty ogarniają. I teraz pytanie, czy na te mury też da się drabiny podstawić. Ej, trzeba to protestować. Przypomniałem, że to jest seria testowa. My mamy wczesny dostęp do do tego. Ty, jakbyśmy tu ustawili armaty działa, to już moglibyśmy w nich bombić, nie? A jak?
A jak? Dobra, to my ich atakujemy, żeby nam nie trzymali oblężenia Lwowa niepotrzebnie, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze jakieś ze Szwedami, tak, ze Szwedami i potem z Moskalami będziemy pewnie. Nie spoilerując, no ale chyba każdy zna historię na tyle, że to nie będzie spoilerem, że jeszcze nas czekają oczywiście w tej kampanii gigantyczne wojny, starcia, bitwy naszych czasów z Hatfu Szwedami i jeszcze po dwakroć Hatfu Moskalami. A tymczasem tylko opuśćcie kopie, bo się połamią. Jezus Maria, połamali kopie husarskie o mury. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że Moskale chcieli odgapić husarię, ale im się połamały kopie, jak wyjeżdżali przez bramę. Jakiś śmieszek. Pięknie to wygląda. Dobra, czy wy podchodzicie? Nie, nie podchodzicie, no właśnie. Mieszkańcy pojawiają się podczas oblężeń miast, za wszelką cenę będą bronić swoich domów i nie cofną się przed niczym, żeby pokonać wroga. Ich mocną stroną jest wysoka determinacja, ale słabą wyszkolenie i doświadczenie w walce. Czyli co, mają pewnie jakieś podwyższone morale. To jest ważne, bo tutaj jednostki bardzo szybko panikują. Zwłaszcza jak generał padnie. A ich statystyki są słabiutkie, to widać. Koszt rekrutacji 1500, utrzymanie 200. No jak u koszty utrzymania, jak oni się pojawiają w czasie oblężeń? Trzeba mamy płacić, ale ładnie porobione. Rozumiesz, żupany, kontuszek, kapelutki? Fajnie. Oho, poszła salwa. Spokojnie, mieszkańcy jako garnizon to nie mają, no kilku padło, ale zaraz odpowiemy ogniem. No, panowie, strzelać, rozpędzić to łatajstwo, co się nam pod Lwowem naszym pięknym polskim zalęgło. Dobra, poszła salwa. Ale zadymione, nic nie widać. Pierwsze szeregi to na ślepo chyba strzelają, a tamci próbują strzelać tam, gdzie pierwszy szereg strzela, bo też nic nie widzą. Dobra, ale jak mamy taką luźniejszą bitwę, to faktycznie można zobaczyć, że tutaj wszystkie szeregi, niezależnie jak chyba gęsto ich ustawimy, tak czy siak strzelają, nie? Jak będą tylko mieli zasięg, każdy stary szereg będzie miał zasięg, to sobie strzelają, oni sobie nie przeszkadzają. I też po plecach nie strzelają. Ktoś mówił o walce podjazdowej, żeby był przykłód, bo tak jest na postawce Mediewala. Ja nie pamiętam, postawki Mediewala to ja lata nie odpalałem, ale nawet nie ma opcji, żeby łączyć, także oni bez problemu wszyscy sobie tam strzelają. Te salwy faktycznie są niszczycielskie. Ej, bo ja patrzyłem, liczyłem szeregi, a tutaj już większość kozaków padła. Doskonale. Dobra, myślę, że to jest moment, kiedy możemy rzucić husarię do przodu i dawaj tą milicję również. Nasi strzelcy zrobili kawał dobrej roboty. Dawaj. Szarża husarii. Tu i teraz. Nasz zarządca Lwowa pięknie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Powinniśmy w ogóle z prawej strony szarżować, bo tam jest generał. A tu szarżujemy na pusto. Szarża ładna, ale jakbyśmy z tej strony zaszarżowali, to może by generał wroga padł w tej bitwie, zapomniałem. Błąd. Błąd, proszę państwa. I jaki mamy walkę z Warciu, nasi husarzy odrzucają kopie i walczą za pomocą pięknych polskich szabelek. Podoba mnie się to. Chociaż tych szabli też było pewnie wiele rodzajów, jakby się tak zagłębić w temat, jakiś znawca, też jakieś szable węgierskie i inne typy, które się tam różniły jakimiś małymi elementami. Ależ ta kozacka jazda Semenów jest beznadziejnie słaba. Kozacy faktycznie powinni od nas w sumie dominować, jeżeli chodzi o jednostki strzeleckie. No i spam jednostek. Naprzód husaria! Rozbić ich! Czerń z widłami biegnie na straż miejską. Nie mogę. Ty, ale ta ich jazda kozacka wraca. Dawaj, szarża. Odpowiedzą szarżą? Nie, ale my za to Ej, no piękne te skrzydełka powiewają. Dobrze to wygląda. Kurde, szkoda, że ci kozacy są bankrutami, bo to można faktycznie sporo by zarobić. Wartość tych jednostek, taka czerń kozacza ponad 1000 za oddział. Ja mógłbym to wypuszczać, a to nie ma praktycznie żadnego większego przełożenia na bitwę. Także nie znałem swojego męstwa. No ja też nie znałem swojego męstwa. Weteran wojenny, proszę państwa, mamy 12 000 w skarbcu. Rzadko kiedy można znaleźć szekle w skarbcu Rzeczpospolitej, wykorzystajmy to. W Krakowie od razu... Czekaj, sieć kopalń 1000, to kosztuje 5200, 1000 na turę, w ciągu 5 dur się zwraca. Rób te kopalnie, póki jeszcze można zarobić na soli, to ściągnijmy tą krakowską sól. Niech będzie. I faktycznie możemy jeszcze bardziej zredukować liczbę tej straży miejskiej i tych garnizonów.
Co to tak się świeci? A to przeprawa, dobra, spoko. Moglibyśmy też wypuścić kupca. Może byśmy coś zarobili. Puść jednego kupca. Mamy szekielki. Inwestujmy. Jasna Góra. To przydałoby się ufortyfikować. A, właśnie, bo my gramy wersję testową. Ja tam gdzieś cały czas mam kontakt z moderem, który tworzy tą modyfikację i nie wiem, czy mogę wam zaspoilerować, ale rzuciłem pomysł, żeby było dodane do modyfikacji więcej unikalnych budynków, coś jak na Divine Conquer mamy, z tego Lotra, że tam jest dużo tych fabułkowych budynków. Generalnie to jest strasznie dużo rzeczy do budowy, ale nie ma takich jakichś tam historycznych, unikalnych rzeczy do stawiania albo w miastach, poza chyba tylko mamy Senat Rzeczpospolitej. Także tam gdzieś zarzuciłem propozycję, żeby na przykład żurawia tego portowego wrzucić do Gdańska jako tam renowacja, stawianie czy tam rozbudowa go i będzie można szlak handlowy dostać czy coś tego deseń, także ma się pojawiać w finalnej wersji więcej jeszcze budynków unikalnych dla danych tylko miast. Akurat tych jednostek tutaj też jest sporo, patrzę na Warszawę i z jednej strony moglibyśmy porekrutować, ale my dostaliśmy tylko jednorazowy zastrzyk szekli. Można przekazać komuś następcę tronu? Królewicz Karol Ferdynand, następca tronu. Dynastia polskich wazów. To ma tego, perka do przenoszenia. Dobra, na razie więcej piechoty nie rekrutujmy. W Warszawie zrobimy nawadnianie. Warszawa nie padnie, ani nie jest zagrożona. Żaden Szwed czy Moskal pod Warszawę nie podejdzie, nie ma szans. A ci Tatarzy tutaj, wycieczka krajoznawcza. Ich tu nie ma tak naprawdę. Nie przejmujcie się nimi. Dobra, to skoro te na razie osady są w miarę zabezpieczone, ty miałeś lecieć jako dodatkowy zarządca do Przemyśla. O, proszę bardzo. Samego Przemyśla teraz można wyciągnąć garnizony. Wy pójdziecie do Lwowa. Ci z Lwowa przemieszczą się do Zbaraży, żeby wzmocnić garnizon. Tak samo z Zamościa. Oni nic nie zrobią. Jak zaczną oblegać jakąś osadę, to po prostu ściągniemy siły. Oni nawet są na tyle grzeczni, że oni nie plądrują terenów wokół Warszawy. Ale nie, blokują handel. Oni blokują handel. Dobra, wiecie co? Ściągniemy garnizon z Gdańska. Miłościwy królu. Ściągniemy garnizon z Gdańska. I ten garnizon z Gdańska zajmie się przegnaniem tych. Przegnaniem zagonów tatarskich, które nam pod Warszawą zalęgły. Bo nie ma efektu wypalania prowincji. A na dochody też nie wpłynęli, bo jakby stali armia wroga i niszczyła prowincję, wiecie, że na mapie kampanii się taka szara czarna robi, to by w dochodach w tej zakładce byłyby straty. A oni tego nie robią, tylko handel blokują. Nie wiem jak to działa, że oni tego nie niszczą, tylko blokują handel, ale ciekawa. Bardzo mili ci Tatarzy. Dobra, z Zamościa też można odciągnąć oddziały. Tak jest. Grupujemy siły. Nie wiem, czy nie zostawiamy tego w tej formie, bo Jeremi Wiśniowiecki dalej stoi na przeprawie mostowej, strategicznie ważnej. Zbaraż też jest dobrze broniony. Kamieniec Podolski, jak zostanie zaatakowany, to po prostu przerotujemy jednostki. Także, no powiem wam, że na razie jest stabilnie. Być może Rzeczpospolita za naszej warty nie upadnie. Jego wysokość poseł, rozumiesz, zmierza w kierunku Konstantynopola, obecnie bezprawnie okupowanego przez Turków. Tu prawdopodobnie kupca rzucimy, bo tu są te łańcuchy raperskie, kto wie, ten wie. I tymi łańcuchami raperskimi będzie nasza Rzeczpospolita handlować. A ty dalej szukaj toskańska armia, doskonale. Alessandro Dal Borro. Piękna graficzka. Handeli, będziemy żyto eksportować. Etareporo roste. I informację o mapie sprzedamy. Klasycznie będzie na więcej pól z żytem. No i zaakceptowany. Dobra, to teraz udamy się do samego Papaja, bo Papaj chyba też to jest jako frakcja. Wasza ekscelencjo, możemy już jechać. Żeby okoliczne chłopstwo się nie nudziło, rozbudujemy farmy żyta wokół Lwowa. Jak będą mieli zajęcie, to nie będą organizować się i plądrować nam tego miasteczek. Czekaj, o właśnie w Lwowie to fajnie widać, jak oni poplądrowali i faktycznie są zniszczenia i to wpływa na dochód. Także ci Tatarzy to jacyś tacy family friendly ci Tatarzy, no nie wiem, stoją sobie. A nawadnianie w Zamościu, dobra, 2500. Całe szekle, jakie szlachta zebrała z nadzwyczajnych podatków na wojnę z Chmielnickim, poszło na rozbudowę farm żyta. Niesamowita jest ta nasza Rzeczpospolita. To nie ma prawa się udać. Dobra, jeszcze 1000 szekli zostało. Dom publiczny to może nie, bo to już będzie trochę defraudacja pieniążków. Szukam więcej budynków, które generują szekle, bo jakbyśmy się postarali, to my naprawdę możemy w teorii kiedyś zacząć zarabiać tą Rzeczpospolitą. Wiem, dziwnie to brzmi. O, jeszcze farmy machniemy w samym Kamieńcu Podolskim. Dobra, proszę Państwa.
Tu mamy hasasynach, tu ktoś handluje naszym żytem spod Żytomierza. Moskiewski, rozumiesz, kupiec. To jest nasze żyto. Panie Longinusie, atakuj. O tak. Longinus, pierwszy strażnik Żyta Rzeczpospolitej. Doskonale. Samuel Łasz, to też jest postać historyczna, nie? Lub śmierć chwalebną znaleźć. Dokładnie, dobra, skipujemy turę. Oho, o Tatarzu mowa. Akurat wrócili tego, cofnęli spod Warszawy. Kolejny Tatar idzie. Co jest dzisiaj z tym odcinkiem? A mówiłem, że cofną armię? A ja mówił? Mielnicki też się wraca. Zobaczył Wiśniowieckiego na moście, zobaczył, rozumiesz, mury z baraża, te wały ziemne i czmychnął z podkulonym ogonem. Zaręczony Anna Katarzyna Waza. Mikołaj Stefan Piwowarski, zakładam. No, powiem tak. Ten człowiek zmoczyłby się na samą myśl, że mógłby dowodzić. Ni szlachetny, ni nikczemny. Jest wątpliwe, aby ten człowiek odczuwał jakąkolwiek lojalność nawet wobec samego siebie. Chodzący bastion bluźnierstwa. Toś sobie, moja panno, kawalera wybrała. Dawaj, niech będzie. Nowa misja. Wyślij dyplomatę do państwa papieskiego. Git. No nie, już minus 4,5 tysiąca. Ja tu powagę Rzeczpospolitej. Nawet papaj nie uratuje skarbcu naszego. Jak to może być? Dobra, jest Rzym. Nowa misja. Pokaż tego kupca. Jerzy Sebastian Borowski. Grzybami, jagodami, no. Właśnie po to go zrekrutowałem. Grzybami, jagodami. Coś pięknego. 1300 jedwabiem, a tu? Poczekaj, podejdź tym, odkryj nam te łańcuchy raperskie. Tu jest Konstantynopol. Wasza ekscelencjo, możemy już... Grzybami, jagodami. Też mi no. tak mówiła. Tym się nie da handlować? Nie, da się. 1200. Albo jedwabiem za 1300. Nie, no dobra, to dawaj jedwab. Sam Trochę to potrwa, ale no 1500 na turę, plus to, co jeszcze będzie wtłaczał w rynek i osady będą handlować między sobą, to jest git. My z Turczynem gadaliśmy, nie? Sułtan Ibrahim I. Minus 4,5 tysiąca. Może jak te farmy żyta się pobudują. Bardzo dużo wydajemy na utrzymanie generałów. W sumie na szlachtę. Co jest w sumie trochę lorowe. Każdy z tych generałów to kosztuje utrzymanie, nie? Utrzymanie 225. No może to nie jest dużo, no ale w każdej osadzie mamy, nawet mamy chyba więcej generałów niż osad. Aleksander Michał Lubomirski. Nie wiem, czy to nie jest jakaś postać, która nam się zrespiła tutaj, ale nie było żadnego eventu, bo stał sobie na środku pola. Zajmiesz się zarządzaniem w Łódzku, niedawno odzyskanym. Kurde, kusi mnie, żeby faktycznie porozwiązywać te wszystkie armie poza tą wojną z kozakami, żeby zacząć zarabiać. Ale z drugiej strony rekrutacja od nowych oddziałów tutaj też nie jest tania. Te oddziały swoje kosztują. 2400 za pikinierów, 2200 za piechotę, znaczy 2000 za piechotę węgierską. Miłościwy królu. Dobra, może będziemy tego żałować, ale ja bym chciał faktycznie wykorzystać tą gigantyczną możliwość, jeżeli chodzi o rozbudowę osad. Bo serio, boli mnie serduszko, że to jest tyle fajnych budynków pododawane, a my nic nie klikamy. Może będziemy cierpieć podczas szwedzkiego potopu, ale zmniejszamy garnizony i to drastycznie. Całą tą straż miejską wypierdziel, bo ona i tak ma znikomą wartość bojową, no chyba, że broni się w mieście, czyli idealnie tutaj. Tych trabantów polskich może zostaw, bo oni akurat 2000 w rekrutacji, zanim oni się zwrócą, będzie spoko. A rozwiążemy garnizon w Gdańsku. W Taurogach nic nie ma, w Mitawie piechota wybraniecka, tą piechotę wybranicką też bym w ostateczności zostawił. Tutaj na pewno tą całe garnizony, straż miejską wypierdziel w kosmos. A w Witebsku możemy zrekrutować, zmniejszyć też to, bo możemy walić, też możemy. W Smoleńsku jeszcze jest spory garnizon. Ale Smoleńsk to jest tak ważna twierdza w przypadku wojny z Moskalem, że to musi się bronić. To musi się bronić. Kurde, to niewiele z tego, 1000 tylko zaoszczędziliśmy obecnie. No nie stać nas, byśmy musieli zacząć rozwiązywać armię na froncie. Nie możemy. Niech chciwość nie przesłoni nam dobra Rzeczpospolitej. Troszeczkę na debecie można polecieć. Ci z garnizon z Lwowa uda się w kierunku Kamieńca Podolskiego, chociaż nie, na razie nie prowokujmy. Udajcie się też do Zbaraża. Na razie sobie zaparkujcie pod Zbarażem, bo tu idzie jakaś turecka armia. Nie wiem, czy oni nas zaatakują. Tufekci. Żołnierze uzbrojeni w muszkiety i szable. Atak na odległość, a atak wręcz 180. Plus jest taki, że oponent też ma drogie jednostki. Dobra, proszę Państwa, przechodzimy do kontrofensywy.
Tu może czeka nas pod Malinem wielka bitwa naszych czasów. Jeremi Wiśniowiecki też pójdzie do szturmu, bo Bogdan Chmielnicki się cofnął. Teraz tak, przede wszystkim ty, panie Radziwile, żeby dostać się na Kijów, będziesz ścigał Iwana Sirkę. Będziesz go ścigał. Mości panowie! Dogonić go dogoniłeś, ale on czmychnął z podkulonym ogonem. Dobra, i zajmiemy Kijów od prawej strony. Tak będzie zwana operacja trzyturowa. 3 tury zajmiemy Kijów za pomocą tej armii złożonej w większości z milicji miejskiej. Szpiegu jak mój szpiegu. Pokaż tutaj jakieś Tatary nie idą na odsiecz kozakom. Ale nie, wszystkie te osady na południu są puste. Przypominam, że cały czas nasza twierdza się tu broni. Cały czas. Czy my byliśmy w stanie postawić... Nie, tu nie ma chyba żadnego budynku, który daje nam werbunek. Także cokolwiek tu stoi, musi samo wytrwać. O, już jedną bitwę przetrwali. Pytanie, czy oponenci po raz kolejny rzucą się na zajęcie tej osady. Co my mamy w Żytomierzu? Walentin Czerenkow. 59% szans. Dawaj, sieknij tego generała. Panie Longinusie, chylę czoła. Polska szkoła asasynów jak zwykle nie zawodzi. Dobra, brateńki, do bitwy. Co my tutaj mamy? Iwan Neczej i Puszkar. Mają serpentynę. Kozaccy harcownicy. Co to jest? Broń palna, atak 226. No i ci strzelcy. Myślę, że ta armia da spokojnie sobie poradzić. Będą chcieli się bić? Będą chcieli się bić. Komu Bóg, komu ojczyzna miła! Za mną! Jeszcze za tych czasów, kiedyśmy to w ogniu bywali, przychodziło mi nieraz do głowy, że ta Rzeczpospolita zginąć musi. Zbytnio tu swawola nad ładem panuje, zbytnio dobro publiczne, prywatnym sprawom ulegać zwykło. Myślałem sobie, ludzi nie masz prawdziwie tę ojczyznę miłujących. Aż nagle... Razu pewnego, gdym was 2000 posłał do ataku na 26 000 ordy, nagle przyszło mi na myśl, a owi moi żołnierze, ci z czystej miłości za ojczyznę tam giną. Przez nich ten naród nieszczęsny się podźwignie. Przykładów potrzeba. Przykładów co dzień, które by w oczy biły. Proszę Państwa, są przemowy, faktycznie. Są przemowy przedbitewne. Doskonale śnieżyca nas zastała. Także poczekajmy, aż troszeczkę się przejaśni i rozpocznijmy rozmieszczenie w kolejnej wielkiej bitwie naszych czasów. Tutaj faktycznie w tle widać tę rzekę, przez którą niedawno się broniliśmy, atakowaliśmy te przeprawy mostowe. A teraz już troszeczkę dalej przechodzimy do ofensywy. Proszę Państwa, plan jest taki, że spróbujemy rozbić pierwszą armię, zanim nadejdą posiłki kozackie, także od razu husaria naprzód. Spróbujemy jedną dobrą szarżą złamać wojska nieprzyjaciela. Wróg sprowadza posiłki. Generalnie mamy piękne wzgórze do obrony, ale mamy też piękne wzgórze, z którego możemy rozpędzić naszą husarię. Więc oczywiście wykorzystamy tą naszą przewagę nad oponentem. Myślę, że Wiśniowiecki w tej bitwie może poczuć się na tyle pewnie, że od razu piechotę, całą naszych strzelców odeślę na flankę, żeby zablokować nadejście wojsk sojuszniczych nieprzyjaciela. A kawalerią, no to chyba od razu mości panowie do szturmu. Tu musimy tych 2 pancernych odesłać na przetrenowanie, jak będą szekle, bo aż szkoda, żeby ten oddział się wypalił na maksymalnym doświadczeniu. Na razie powolutku, nie śpieszy nam się oszczędzać koniki. Bitwa trochę potrwa. Pancernych rzuć na flanki, bo oni mają możliwość oczywiście oddania strzału, to niech będą, nie będą strzelać w piechotę tych mojowców uzbrojoną we włócznie. Poślij centralne oddziały husarii jako pierwsi do szarży na tych strzelców i wy potem troszeczkę od boku z drugiej strony, w sensie pod kątem zaatakujecie, żeby poprawić tą szarżę. O, widzę, że już tu możecie się wbijać. Wy się wbijajcie. O kurde, się rozpędzili, nie zdążyli nawet się ustawić. Dobra, piękna szarża. O, poszła jedna salwa. Ci zdążyli oddać salwę, ci na szczęście nie. Dobra, leci kolejny oddział, wycofajcie, żeby nie stać w miejscu, przygotujcie się do kolejnej szarży. Jeszcze trochę większy kąt trzeba ustawić. Teraz ci nasi pancerni, niech się rzucą na tą piechotę wroga. Dobra, pierwsze szeregi zmiecione, ale kilka skrzydełek niestety padło.
Dobra, zakręcać do szarży. Doskonale. Wy możecie tam troszeczkę szybciej na tym wzgórzu. O to chodziło, pa jak się przebili. Dobra, do kolejnych szeregów. Tak tego, strzeliliście panowie? Goddammit, mieliście oddać salwę w tych, tą piechotę wroga. Dobra, pancerni na razie niech trzymają linię. Cofnij całą husarię. Niech się rozpędzą jeszcze raz. A nasi nie zdążyli zająć pozycji na wzgórzu. Dobra, trzeba was przerotować. Spóźniliście się panowie. Mówiłem szybko, a nie spacerkiem. Drobny odwrót, proszę państwa. Drobny odwrót, żeby nie potracić kawalerii w tej bitwie, bo ona to jeszcze musi sporo potyczek ma do stoczenia. Weź ich cofnij. Trzeba oddać, że ta piechota małojowców wytrzymała. To się główne siły nieprzyjaciela, które tutaj stały rozbite, to ta piechota utrzymała. Bo nie wiem, czemu pancerni nie strzeli przed szarżą. Oni powinni przed szarżą strzelić. O, teraz wycofując się oddają salwy. A im specjalnie dałem, żeby nie strzelali, dopiero oddawali salwę, jak będą w nich szarżować. I przez to może nie zdążyliśmy moralku złamać. Dobra, moi się rzucili w pościg z naszą husarią. Najgłupsze, co mogli zrobić. Panowie, przegrupować się i do szarży. Posyłaj husarię, nie dajcie im przeładować, strzelać. Dobra, pancerni na flankę. Pancerni na flankę, widzę, że nasza piechota zbiega wzgórza. Tam odparliście te siły nieprzyjaciela? Ta. Dobra, jedźcie dalej. Nie dajcie im się rozstać, bo pierwsze szeregi nieprzyjaciela padły. Dobrze, jedziemy. Pancerni na tych, pancerni tu. O to chodziło. Piechota liniowa się rozstawić. Nasi włócznicy wrogą jazdę i artylerię rozgonili. Tu jeszcze generał biega. Dawaj, spróbujcie go złapać. Utrzymamy się na tym wzgórzu. Dobra, znowu ta piechota mołojowców ładnie kontruje naszych pancernych. Nie, złamaliśmy ich. Tu jest straż hetmańska. Ty, hetman tu się pojawił. Kozacki. Pancerni z nimi walczą. Dobra, skupcie się na walce z nim w zwarciu. Właśnie, pokaż pancerny. Jakie wy macie? Ten atak wręcz 11. Atak wręcz 11, obrona 14. A pokaż oddział husarii. Atak wręcz 23, obrona całkowita 18. No niby husaria też powinna lepiej walczyć w zwarciu. Kozaccy harcownicy. Ścigajcie na razie tych. Czemu wy tak mocno obrywacie? Aha, bo się z tymi strzelacie. Dobra, tu pierwszy wrogi generał ucieka. To jest dwóch tych kozackich hetmanów. Nasi łucznicy go ścigają. Ty no czmychnie! Gdzie są nasi Tatarzy? Dawaj Tatarów! Ścigaj go! Dobra, wrogi generał poległ tam od pancernych. Ten chłop z tym czernią kozaczą biega. Dobra, a Tatarzy będą na kolejnego polować. Doskonale, o to chodziło. Tegom chciał. Piękne, majestatyczne zwycięstwo. Dobra, i teraz husaria niech się odwróci. A może to nie będzie idealna szarża? Zdążą wyciągnąć kopię? Nie zdążą, ale wjadą na plecy, moralki padną, zwycięstwo. No i drugi hetman usieczony. Iwan Neczaj oraz Martyn Puszkar. 12 000. No szkoda, że tylko 1000 za tego Puszkara. Czy jednego zapaliśmy, a drugi poległ w bitwie. 12 000. Ej, szczerze, dobra, zażądajmy okupu, bo oni i tak nie mają pieniążku. A my będziemy mieli rączki czyste, że chcieliśmy ich wypuścić. A nie tam Jeremie Wiśniowiecki, tylko paliczki struga. On jest przebiegły, on wie, dba o reputację. Głośno o nas będzie na całej Ukrainie. Gdzie się pan tego uczy? Na wojnie. Dobra, doskonale. Wroga armia rozbita. Będzie Wiśniowiecki ścigał Chmielnickiego. Oj, będziemy go ścigać. Pozwolę sobie na szybko rozbić tutaj te pomniejsze oddziały. No tutaj raczej bez większego bez większego oporu, bo to wszystko jest piechota małojowców. Tak, to wszystko jest piechota małojowców. Także to już pozwolę sobie poza kamerą rozbić. Jak zawsze majestatycznie piękne. Dawaj, kolejna szarża, idealnie. Nawet to, co nie zostanie zmasakrowane w szarży, no to po prostu traci wolę walki, gdzie z jednej strony nasza piechota pięknie ostrzeliwuje nieprzyjaciela, a z drugiej na flankach po prostu husaria się ulewa w takim ułożeniu. Kolejne zwycięstwo na chwałę Rzeczpospolitej, dwóch pomniejszych pułkowników usieczonych. Kolejne fragi na punkcie naszego Jeremiego Wiśniowieckiego. No i przed nim stoi tylko sam Chmielnicki ze dwiema pełnymi armiami, więc na razie tutaj trzeba będzie klasycznie zażądaj okupu, klasycznie palić na Strugale w międzyczasie. Bo to są dwie armie, nie? Bo jeszcze stacjonuje coś w Korzecu.
A zobaczymy, czy damy radę Gdzie podejść Spartakusie? naszym Na szpiegiem. wojnach. A nie, szpieg ma wykorzystane punkty ruchu, bo teraz nie wiadomo, co tu się znajduje. Tu już aż takich słabych armii nie będzie. Macie samopalów i szabel? No właśnie, to aż takich słabych armii nie będzie. Armia Wiśniowieckiego to jednak troszeczkę powalczyła. Jeden oddział tych pancernych nam zniknął, trochę potraciliśmy gdzieś tam strzelców w międzyczasie. Moglibyśmy ruszyć armię ze Zbaraża jako wsparcie dla Wiśniowieckiego. Właściwy panie. Możemy podesłać wozy taborowe i jedną serpentynę. Możemy podesłać 2 wozy taborowe. Możemy podesłać 2 serpentyny, bo utrzymanie jednej serpentyny to kosztuje praktycznie 500. Jakbyśmy te 3 serpentyny, rozumiesz, przerobili na żyletki, na złom przetopili, to jest 1500 więcej w skarbcu. I może by starczyło na więcej poletek żyta. Teraz pytanie, czy działa w polu? Czy szekle na obsianie kolejnych poletek żyta? Chcemy się bić! No dobra, odpowiedź jest jednak, chcą się bić, to chcą się bić. Wyślemy wsparcie Wiśniowieckiemu w postaci tej artylerii jednych wozów taborowych. Nie godzisz mi. Możecie teraz wejść do Zbaraża. Dobra, i w następnej turze część Zbaraża pójdzie na Kamieniec Podolski, bo Kamieniec Podolski to też strategicznie ważna twierdza, a cały czas gdzieś tutaj Turcy chodzą. Ja nie wiem, na ile jest ta kampania skryptowana, czy ci Turcy mogą nas zaatakować. A tak samo dlatego też trzymałem garnizon w Krakowie, bo często było, że ci Turcy właśnie tutaj na Węgrzech stacjonują i oni lubili sobie przechadzać na Kraków przez te cieśniny. Kotliny w Karpatach. No kotliny to takie cieśniny, ale górskie, rozumiesz? Wiecie, co mi się zamarzyło? Zamarzyło mi się przeprowadzić szturm, bo tu idzie armia. Samopalów i... Może ja troszeczkę przeceniam możliwości naszej husarii. Te ostatnie bitwy jednak zredukowały, że te szarże husarii nie zawsze wszystko rozbijają. Spróbujmy przeprowadzić szturm. Jeżeli to jest faktycznie drewniana palisada i to nawet nie jest jakiś tam forteca, twierdza, nic, tylko po prostu pomniejsze miasteczko z dawnego forciszcza, to powinniśmy to wszystko ładnie wybić, wystrzelać. Dawaj, przetestujemy szturmy. Zdepcze nieprzyjaciół naszych. 5, no prawie 5000, 4,5 tysiąca kozaczyzny złapanej w małej miejscowości przez armię dowodzoną przez samego Jana Kazimierza. Daj Bóg zwycięstwo. Cholipka, powiem wam, że ciężko może być szturmować osadę, gdzie połowa armii to jest kawaleria, w tym duża część to jest kawaleria szturmowa, no to husaria w mieście będzie raczej bezużyteczna. No ale mamy trochę piechoty, mamy trochę strzelców. Zobaczymy, może uda się wywabić jakoś wroga z zamurów, bo mamy te nasze serpentyny, one też mają sporo amunicji. Mamy tarany, porobimy wyłomy. Zobaczymy też, jak oponent się dla testów zachowuje w obronie w mieście. Poszli tarany do wyłomów. Oni przez te mury z muszkietów oczywiście nie powinni mu strzelać, nie? Przez te palisady. Także poróbcie wyłomy. Nie, tą serpentynką nie strzelaj, w sensie strzelaj tylko wtedy, kiedy ci pozwolimy, a pozwolimy ci strzelać tutaj w tych, głównie po piechocie się spróbuj przebijać. Serpentyna nie służy tutaj do niszczenia murów, w żadnym wypadku. W sumie mamy jazdę pancerną z łukami, oni by mogli podjechać pod mury. Mogliby podjechać pod mury i zacząć już zasypywać wroga gradem strzał. Byle dziś z tej serpentyny strzelić, byle dzisiaj. Dobra, poszły pierwsze salwy, zobaczymy, czy gdzieś tam siadają. Po wrogiej piechocie. Chałupa, żeś komuś zniszczył, bandyto. Oni to jeszcze wozy taborowe mają rozstawione. O, cholipka. To niedobre nowinki. Dobra, no i faktycznie nasza jazda pancerna z łukami trochę nieefektywnie, ale gdzieś tam strzela po oponencie. Na razie ją wycofajmy, tylko chciałem zobaczyć, czy będą mogli normalnie strzelać. Faktycznie mogą. Weź ich wycofaj, nie marnujcie strzał. O, jednak jak ta serpentynka strzeli, 1 na 4 strzały, ale jak trafi, to faktycznie tutaj zaboli tą masę przemieszczającą się uliczkami. Podejrzewam was jak lepiej ustawić. Może pod tym kątem... O, brama padła, doskonale. Dacie radę strzelać przez tą, rozwaloną bramę? Dacie radę oddać salwę? Nasza piechota węgierska? Wieżyczki nas ostrzeliwują, ale bardzo małe obrażenia zadają. No, troszeczkę obrażeń. Poczekajmy, bo robimy kilka wyłomów naraz, zaraz wrzucimy więcej piechoty. Oni mają bardzo dużo tej piechoty do walki z warciu. Dobra, na razie nie strzelajcie, oszczędzać amunicję.
Dobra, kolejne fragmenty murów padają, ale powiem wam, że to jest taka klasyczna osada mediewalowa i tu już się niewygodnie walczy, ciężko szturmować, zwłaszcza jak mamy piechotę, w sensie oponent... Czy on wybiegnie z tych murów? Okej, on wybiega, bo on też ma piechotę walki zwarcie. Obaj mamy armię, która średnio się nadaje do walki, jakąś palisadę, powinniśmy się przed miastem bić, ale chcę po prostu dla testów stoczyć tu z nimi bitwę. Stańcie w formacji, to w ogóle są co? Pikinierzy litewscy, jak wy wyglądacie na mapie bitewnej? Trochę w cieniu stoicie, takie nie do końca dorobione te wasze mundury. W sensie te, co wy macie na sobie założone, kapoty. Ale spoko, dobra. Tutaj piechotę wam sprowadziliśmy do pomocy. Strzelców i artyleria przerotowana tutaj powinna ładnie was asekurować. Trzymajcie linię. Trzymać linię. Zaraz strzelcami na flankę pomożemy. Kawalerię podrzucimy. Dobra, ku pomości panowie. Dawajcie z jedną, dwie salwy. O kurde, trochę husaria wam przeszkodziła. Odsuńcie się tą husarią, dajcie salwy, bo tu nasi pikinierzy litewscy ładnie trzymają to, co wybiegło z miasta. I zaraz to zaszarżujemy. Wjechaliśmy tą husarią. Pięknie, żeście wjechali tą husarią. Dalej nie wjeżdżać do miasta. Cofnij te oddziały. Ten husarz tu się zagalopował właśnie, bo jeszcze jest dużo wrogich oddziałów. Wy na razie wstrzymać ostrzał. Ta piechota litewska tu stoi, ich wyciąga z miasta, tu nasi ostrzeliwują przez wyłomy. Tu, gdzie się da, nieprzyjaciela. Dobra, tymi wyłomami i pod każdym wyłomem ustawiliśmy strzelców i udało się wywabić piechotę wroga zza mury. To jest genialną wiadomością. Zacznij to ostrzeliwywać, rzuć się na tych, żeby ich przytrzymać, wy tu pilnujcie bramę. Jak to wygląda? Tutaj tych złamaliśmy. Weź zaszarżuj kolejny oddział. Trochę ci strzelcy litewscy tu obrywają, ale już biegnie wsparcie. Tutaj ci pikinierzy ładnie skontrują kawalerię, wspierani przez strzelców węgierskich. Ej, no pięknie ta bitwa wychodzi. W sensie wiem, że to nie powinno się tak walczyć, ale dla samych testów. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. Wiecie, co możemy zrobić? Możesz tą artylerią, bo tu nie mamy dla niej większego użytku, niech ona sobie obejdzie całe miasto, calutkie i stanie z tej strony pod murami, bo z tej strony pod murami, jak ją dobrze rozstawimy, to będzie mogła bić po placu w te wozy taborowe. Dobra, wytrzymajcie, co to jest? Pikinierzy koronni. Trzymać linię. Strzelcy węgierscy was asekurują. O to chodziło. Wy panowie też już strzelać. A możemy trochę kawale. No króla może to nie zrzucajmy do bitwy. Jakie tam jeszcze nam oddziały zostały? Tu mamy strzelców, jazdę, podciągnij was. The Lord is with us today. We have captured the enemy's walls. A my mieliśmy jeszcze jeden oddział tego, jazdy pancernej z łukami. To chodźcie z tej strony, wykorzystamy wasze możliwości. Tutaj w ogóle ja nie patrzyłem, nasza husaria się przybiła do miasta. Zajęliśmy pierwszy kawałek murów, doskonale. Teraz tą kawalerię weź wycofaj, niech oni tam głębiej nie jadą. Głębiej niech nie jadą. Wycofamy ich, pomożemy tą husarią przerotować tutaj, niech wrócą i na plecy wjadą nieprzyjacielowi i wyczyszczą ten fragment murów. Tak samo tutaj tych pancernych wrzuć. Bo tu trwają zacięte walki. Pod murami tej miasteczka armia koronna pod dowództwem samego Jana Kazimierza zmiażdży kolejną zbuntowaną armię tych armię kozaków. Doskonale, tu nasza husaria z pancernymi na plecy wjechała, pogrom, zniszczenie, panika. Dobrze, tutaj nasi strzelcy ci, możecie strzelać? Strzelajcie tylko. Tylko strzelać, nie szarżować, stój. Włącz strzelanie bez rozkazu, bombić tutaj po nich. Dobra, kolejny wrogi generał Polek, w sensie pierwszy wrogi, a to nasza husaria ich rozjeżdża. Dobrze, o to chodziło. Budynek przechwycony. Pułkownik Mirosław upadł. Wrogi generał pada, ale to dopiero pierwszy fragment obrony wroga padł. Żebyśmy się nie podjarali, nie wjechali teraz w ciasne uliczki. Bo jeszcze musimy zdobyć plac i tutaj będzie najgorsza przeprawa. A oni tu przyprowadzili te wozy taborowe kozackie. Oho lipka, ty, to dawaj tego. Pikinierami to puszujemy. Strzelcy litewscy też już do miasta. A tą kawalerię wycofaj. Nie strzelajcie. Nie strzelajcie, bo tu już będzie za duży chaos, za ciasno. Ta husaria niech tylko tutaj zablokuje im powrót do osady, ale dalej do miasta nie wchodzimy. To musimy piechotą to wystrzelać. No i te wozy taborowe teraz trzeba zlikwidować. No i te nasze serpentyny gdzieś tam dookoła miasta wchodzą, żeby tutaj wykorzystać tą główną uliczkę i ostrzelać ich na placyku. Doskonale, a teraz tu husarię tu już musimy wycofać. Ciekawostka, jak wróg zostawi te wozy taborowe, bo obsługa tego uciekła, to je można niszczyć, atakować tak jakby były machinami oblężniczymi. Ciekawe rzeczy.
Fajnie jakby jeszcze to można było przejmować. Ej, to już w ogóle byłoby ekstra. To jakiś w ogóle kozaczyzna walczy do końca, bo nie mogą wejść do miasta. Mają ostateczny endzik. Nice. Ile połowa padła obrońców przy obronie tego, doskonale. Wycofajmy husarię poza mury. I tu nasi strzelcy pilnują zajętych uliczek, ostrzeliwując się z nieprzyjacielem. Doskonale. W sumie jak jesteś tutaj tą serpentyną, to wykorzystajmy ją. Mobilna artyleria, rozumiesz? Weź to rozstaw i tutaj z tego zbocza wzgórza powinieneś ładnie móc ostrzeliwać nieprzyjaciela. A tych pikinierów wyłącz, weźcie taran i spróbujcie jeszcze bramę uszkodzić. Dobra, strzelcy rozstawieni. Włącz strzelanie, jak tylko będą w zasięgu strzelać, to jeszcze powinien być jeden oddział w środku. Piechoty węgierskiej zabrakło. Dawaj do środeczka, bo biegną. No masz idealne pole ostrzału, nic tobie nie zasłania. Zobacz ile tutaj mięska, ile tutaj strzelców stoi, czeka aż władujesz, ma w nie 4 nasze serpentyny. Dawaj, chcę zobaczyć tą salwę. Tutaj utrzymaliśmy czy dobiegli? Utrzymaliśmy. Rzucili piechotę mojowców do walki z warciu włóczników, żeby odbić tą bramę. Nasze 3 oddziały piechoty węgierskiej, strzelców litewskich i muszkieterów litewskich utrzymało zajęty przyłek. Doskonale. Tymczasem, serpentyny akurat strzeliły. Dobrze, o to chodziło. Niech ona tutaj strzela. Albo się wycofują i oddadzą nam uliczkę, albo będą ponosić straty. Także systematycznie łamiemy opór nieprzyjaciela. Ej, nie, ten pogłos artylerii jak w tle strzela jest genialny. Nasi... Oj, jeszcze miasto spaliliśmy. No cóż, mała wioseczka poznała gniew samego króla Jana Kazimierza. Rzucamy kawalerię. Wykorzystamy jeszcze tutaj tą boczną uliczkę, kawalerię i petylchorców, żeby od tej strony ewentualnie zaszarżowali, jak już zaczniemy walczyć o główne uliczki w mieście. Patrz, cały czas stoją na tym placu, doskonale. Nasze serpentyny niech się wstrzelają. A tutaj, jak obroniliśmy szturm na tą główną bramę, kontruderzenie nieprzyjaciela, to myślę, że możemy powoli podchodzić. Wy w 3 kolumnach nie wejdziecie, nie? A w 2 kolumnach wejdziemy. W 2 kolumnach możemy maszerować. Dobra, to git. I piechota wybraniecka z tyłu jako asekuracja. I jeszcze do asekuracji, że jakby dobiegli tutaj włócznicy. Polipka, jedna serpentyna, a ile radości. I jak ją taktycznie można wykorzystać nawet w takim ciężkim terenie. Gdzie znaleźliśmy górkę, tutaj zobaczyliśmy nieprzyjaciela, który twardo stoi, blokuje nam wejście od jednej strony na uliczkę. Tu się przebijamy dalej, tak, krok za krokiem, kolejne kamieniczki, kolejne uliczki zdobywamy. Doskonale. Na razie stójcie, jak możecie ostrzeliwać. Tu moglibyśmy zaszarżować na nieprzyjaciela, ale na razie czekajmy, żeby nasza kawaleria nie poblokowała się. W końcu, tymi serpentynami udało się przegonić z tej uliczki. Tutaj trwają już zacięte walki. Nasza piechota litewska powoli wchodzi na plac i tutaj tłumi tą kozaczyznę. Myślę, że możemy husarią i jazdą to jest ciężka kawaleria, zaszturmować ten oddział. To jeszcze mamy tych pancernych z łukami. Niech ostrzeliwują tutaj ci harcownicy, biegną, więc idealnie, żeby nasza husaria to rozjechała. Dobra, jedźcie dalej, jedźcie, nie dajcie im strzelić. Nie dajcie im strzelić, cisnąć ich! Dobra, dawaj tą husarią na plac. Tu oczywiście im się odnowią moralki, ale będziemy mogli przerotować, wycofać, a wy w międzyczasie od tej strony już na plac wejdźcie. Doskonale, o to chodziło, tegom chciał. Ej, super to działa, że to my żeśmy ogarnęli, przepchnęli, zmasakrowali oponenta, nawet husaria w tych ciężkich, ciasnych uliczkach się sprawdza. Pięknie, proszę państwa, wyszło, pięknie. O to chodziło. Tegom chciał. Dawaj na tych kozaków grodowych, dawaj tą husarią. Odzyskamy to miasto na potęgę i chwałę Rzeczpospolitej. Dobra, bo to się trochę ciasno już robi. A tu już nasza piechota liniowa ładnie ostrzeliwuje. Niewiele zostało tych włóczników. Fokusujcie strzelcami tych włóczników, a kawaleria rozprawi się z ich strzelcami. Wielki szturm naszych czasów. Niedobitki brojące miasta. Z 5000 garnizonu nie przetrwa nikt, żaden. No trochę husarii polegnie, ale dla testów
Da się szturmować nawet tutaj na mediewalowym, rozumiesz, mechanikach, silnikach zachowanych AI, da się stoczyć fajną bitwę w szturmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więcej takich szturmów chyba toczyć nie będziemy, na takie zwykłe osady. Ty, ale nawet fajnie kinowo wyszło. Tu się osady przypaliły, tu żeśmy fajnie szturmowali, walczyli o tego. O mury, potem o uliczki, potem o plac centralny walczymy. Fajnie to siadło. Dobra, weź już tymi pancernymi nie strzelaj, bo bardziej wali się po swoich niż po naszych. Dobra, i wy chyba też już przestańcie ostrzeliwać tych muszkietów, samopałów i co tam macie u pasa. Tylko szabelki i do szturmu, bo bardziej strzelacie po husarii niż po naszych. Także resztę tych kozaków na szabelki, panowie. Na szabelki jak za starych dobrych czasów. Teraz by się przydał Longinus z tym swoim dwuręcznym mieczorem. I jeszcze litewskie wojska z pomocą przybiegły. Dobrze, o to chodziło. This is a clear victory that goes to only men of 352 great w virtue szturmie and valor. na coś takiego? Chyba jest git. Co najbardziej ucierpiało? Trochę strzelców potraciliśmy. Wieżyczki praktycznie nic nie zrobiły, bo wieżyczki bardzo mało bijały, więc tu nie ma co się bać. Trochę husarii poległo. Trochę piechoty do walki z Warciu, także jak najbardziej. I mamy zajętą osadę, wyeliminowaną jedną z głównych armii, bo to idzie kolejna armia na odsiecz szła. Dlatego zdecydowaliśmy się na szturm. Tak jest, Malin zdobyty na północ od Żytomierza. Doskonale. Tegom chciał. Bóg tak rodził męstwo. No cóż, zbuntowali się. Także jest jedna kara, poza tym tu i tak praktycznie nikogo nie było. Od razu niskie podatki, zniszczonych murów nie naprawimy, nawet nas nie stać. I od razu wyjdziemy z tej osady. Miłościwy królu. Musimy tu jakiś garnizon zostawić. Zostaw... Mamy iść na pełną śmierć? Nie. Zostaw jeden oddział milicji. Dostaw Dobra, tego zadowoleni, szczęśliwi i mamy, że tak powiem, Mości panowie, ruszamy. powoli zaciskającą się pętelkę. Dwie armie koronne zaprowadzają porządki na Ukrainie. Co prawda mają jeszcze armię pochowane jednostki po miastach, ale kociołek między Żytomierzem i Korzecem powoli się tutaj dociska. Zobaczymy, czy uda im się czmychnąć, ale to wszystko w kolejnych odcinkach. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Naprawdę jestem zadowolony, że to była zwykła osada taka mediewalowa, najprostsza, a udało się przeprowadzić fajny, lorowy i gameplayowo fajny szturm. Także co, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, następnego. Cześć, cześć.